Dlaczego warto odwiedzić Wietnam i najlepiej zrobić to tak szybko, jak tylko się da? Wietnam to kraj z jednej strony wciąż tak dziewiczy, a jednocześnie pełen turystycznych perełek. Znany jest też jako jeden z najbardziej przystępnych cenowo zakątków świata. Opowiemy nie tylko o niezwykle niskich kosztach pobytu, ale i o tym, dlaczego właśnie teraz jest najlepszy moment, aby odwiedzić ten kraj. Przez miesiąc w Wietnamie odkrywamy bardzo mocno zróżnicowane części tego kraju. Od największych miast jak Ho Chi Minh City, czyli wcześniejszy Saigon, czy Hanoi, przez nadmorskie plaże i piękne wyspy. Moi drodzy, Wietnam to też świetne miejsce na plażowanie. Po góry, a nawet gościmy w ogromnym parku rozrywki, który został wybudowany 1500 metrów nad poziomem morza. Ale nasza przygoda zaczyna się od Saigonu. Wylądowaliśmy w Ho Chi Minh City, największym mieście w Wietnamie, praktycznie w środku nocy. Zmęczeni troszkę, ale good morning Wietnam. Nie, dopiero wieczór. Good evening. Rano będzie dopiero. Miasto w niczym nie przypomina tego, co sobie wyobrażaliśmy. O Wietnamie mówi się, że jest jednym z tańszych do odwiedzenia krajów tej części świata. Dlatego też wyobrażaliśmy go sobie nieco inaczej. To miejsce zmienia nasze spojrzenie na podróżowanie, bo w Wietnamie spotykamy niesamowitych ludzi i odkrywamy miejsca różnorodne, dzikie, ale jednocześnie bardzo przyjazne. No i moi drodzy, mamy internet. Kosztowało nas to 7,99 € za 30 dni, za 10 giga internetu. On the other side, here. Hello. Miasto jest potężne, 9 milionów mieszkańców, ruch, korki, kurcze, tłok. Zupełnie inny klimat niż to, co mieliśmy na Bali. Wietnam po konflikcie z USA przez lata borykał się z problemami gospodarczymi i dużą inflacją. Gospodarka sterowana centralnie przez komunistyczny rząd nie pomagała też z problemami ekonomicznymi, a tylko je pogłębiała. W 1986 roku Wietnam jednak wprowadził reformy i w dużym skrócie przeszedł z gospodarki sterowanej centralnie na wolnorynkową. To dzięki tej zmianie w ciągu jednego pokolenia Wietnam z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie stał się krajem ze średnimi dochodami i najszybciej rozwijającą się gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej. Wietnam nawet wprowadził firmę produkującą samochody elektryczne na amerykańską giełdę papierów wartościowych i planuje budowę fabryki samochodów w USA. Mowa tutaj o samochodach VinFast i mieliśmy okazję widzieć te auta w kilku miejscach, głównie w Ho Chi Minh City, czyli w mieście, które przed przejęciem kraju przez komunistów nazywało się Saigon. Kilka stało zaparkowanych pod najwyższym budynkiem w Wietnamie, czyli pod winką Landmark 81, Jak w Nowym Jorku, ulala. należącym do koncernu Vingroup produkującego samochody VinFast. No i moi kochani, to jest imprezowa dzielnica Ho Chi Minh, czyli Saigonu. Tutaj się dzieje. Oj, my jesteśmy jeszcze wcześniej, nie ma tam muzyki głośno, ale mam nadzieję, że coś uda nam się wam pokazać. Wietnam to niesamowicie ciekawy kraj do odwiedzenia. Znajdziesz tam wiele niezwykłych miejsc, które będą się różnić skrajnie od siebie. Jesteśmy na 49. piętrze w Ho Chi Minh City na punkcie widokowym Skyview Deck. Wstęp tutaj kosztuje prawie 10 €. Stąd widać, jak wielkie to jest miasto. Słuchajcie, to jest oficjalnie 9 milionów ludzi, nieoficjalnie mówi się nawet o 13 milionach ludzi, którzy tutaj mieszkają. A podobno 90% z tych 13 milionów posiada skuter, także wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje na tych drogach. No i kochani, zamiast chodzić 40 minut na pieszo, wzięliśmy sobie Graba, który nas będzie kosztował 1,72 €. Jak nie lubicie chodzić, to naprawdę nie trzeba, bo transport jest tani, a podejrzewam, że jeszcze na takim motorze, jak dla jednej osoby transport, to będzie w ogóle za grosze. W Saigonie każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Zgubiliśmy się w labiryncie uliczek, by lepiej poznać miasto. Zmagaliśmy się często z barierą językową, bo mało kto tam mówi po angielsku, ale to właśnie te przeszkody nauczyły nas najwięcej o sobie samych i o Wietnamie. Przyzwyczajcie się do używania Google Translate albo innego translatora, bo jest bardzo ciężko z językiem angielskim. Nawet w hotelach, recepcja, ciężko się dogadać, a podejrzewam, że w innych miejscach to już w ogóle może być niemożliwe praktycznie.
To miasto ma swój niesamowity klimat, który można albo pokochać, albo wręcz przeciwnie. U nas jest akurat pół na pół. Ja uwielbiam Saigon, a Natalia troszkę nie mogła się doczekać kolejnej lokacji. Nasz pobyt w Saigonie ogólnie nie poszedł nam według planu, bo miasto jest tak niesamowite, ciekawe i zarazem dzikie, że każdy dzień tam to przygoda i nigdy nie wiesz, co cię spotka. Kochani, nazwa Ho Chi Minh jest używana oficjalnie od 1975 roku. Wcześniej miasto nazywało się Saigon i nadal wiele osób tak to miasto nazywa. Ho Chi Minh jest używane bardziej w oficjalnych źródłach, jak w wiadomościach i tak dalej. Znaleźliśmy takie biuro podróży, które zaoferowało nam wycieczkę po Mekongu całodniową za $19 za osobę. To właśnie w Saigonie wykupisz super ciekawe wycieczki lokalne, takie jak zwiedzanie Tzu Chi Tunnels, którymi żołnierze wietnamscy poruszali się pod ziemią i zaskakiwali Amerykanów podczas walk. O, ale przeżycie super. Przejść tunelami, którymi chodzili żołnierze podczas wojny wietnamskiej. A tutaj system wentylacyjny tych całych kanałów, bo one sięgały nawet do 200 km. Znaczy chyba cała sieć ma około 200 km, aż sięgały do granicy z Kambodżą. Hands up, and go down. Okay, this is good, okay? Okay. A tam przed chwilą widzieliśmy pułapki, normalnie jak na filmach. Wpadało się na zaostrzone kołki, które jeszcze były często nasączone trucizną, żeby mieć pewność, że się pozbędą żołnierza. W delcie Mekongu, gdzie żółto-zielone wody rzeki wiją się leniwie przez tropikalną dżunglę, odbyliśmy naszą kolejną przygodę, wykupując lokalną wycieczkę gdzieś w małym biurze w Ho Chi Minh City. Wycieczka łodzią po rzece to naprawdę świetne przeżycie. Skosztujesz tam niesamowicie ciekawych przekąsek. Po raz pierwszy dotykałem pytona, który będzie ugotowany. That python is going to be cooked, yes? Yeah, It's gonna end up as a dinner for somebody, right? or lunch. Or lunch. Odwiedzisz miejsce, gdzie robi się kokosowe słodycze i przy odrobinie szczęścia spotkasz przesympatycznego, lubiącego taplać się w błotku szczeniaka. Koniecznie odwiedź nasz kanał z vlogami, czyli Szewczyk Travel Vlogi, gdzie będzie można zobaczyć to wszystko o wiele bardziej szczegółowo. Zasubskrybuj ten kanał, bo naprawdę będzie warto. Link na dole w opisie filmu. No i drodzy, ananas z solą, z pieprzem i z chili. Niespodziewanie dobre. Teraz arbuz z solą, z pieprzem i z chili. Dobre. Pierwszy raz widzę pomelo na drzewie rosnące. Koszt wynajęcia takiej łodzi to 15 000 dongów, czyli jakieś 60 eurocentów. Szok. Niektóre rzeczy są tak tanie. I za takie grosze, a to jest naprawdę taka ciężka robota, bo te wiosło tutaj, które leży, którym przed sekundą miałam okazję trochę powiosłować, jest naprawdę bardzo ciężkie. Myślę, że warto zostawić napiwek, bo ta pani tutaj się ciężko narobi cały dzień, naprawdę. Tego takie dosyć mocne kontrasty tutaj widać w Saigonie, co nie? Z jednej strony naprawdę bieda i widać, że ci ludzie zarabiają grosze, z drugiej strony niektóre rzeczy potrafią tyle kosztować. Widać fancy takie wieżowce, budynki, elegancko ubranych ludzi, bogatych, Chanel, Gucci, Srucci. Bardzo kontrastowy kraj, moi mili. Kolejne miejsce na naszej trasie przez Wietnam to Hoi An. W Hoi An można spędzić egzotyczne wakacje pod palmą, bo mają tam naprawdę piękne plaże i cudowne, ciepłe morze. Otoczenie zupełnie inne niż Ho Chi Minh City. A ile zapłacisz za takie wakacje? Chyba nie uwierzysz, jak to zaraz Ci opowiem. Ale najpierw co tam zastaliśmy? Otóż zarezerwowaliśmy tam pokój z łazienką, telewizorem, balkonem. Był tam też basen, a do zwiedzania niesamowicie wyglądającego Starego Miasta można było wypożyczyć darmowy rower, żeby nie musieć chodzić na pieszo. My, aby lepiej poznać też nieco dalszą okolicę, wynajęliśmy z hotelu również skuter. To na skuterze odwiedziliśmy My Son Sanctuary, bardzo ciekawe miejsce z niesamowitymi widokami.
A tak w ogóle, moi drodzy, witamy Was dzisiaj w Maison Sanctuary. Zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Moi drodzy, te wszystkie świątynie, które tutaj można znaleźć w Maison Sanctuary, to są świątynie hinduizmu. Dlatego Indie sponsorują m.in. konserwację tego miejsca. Można tutaj spotkać świątynie, które są poświęcone tym samym bogom, z którymi mieliśmy do czynienia, będąc na Bali. Czyli na przykład Shiva oraz Vishnu. Też właśnie niedaleko Hoi An znajdziesz ten ikoniczny most w górach, który jest jakby trzymany przez ogromne ręce. Znajduje się tam cały park rozrywki, który leży powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Bana Hills, bo tak nazywają się te wzgórza, to idealna odskocznia od upałów panujących na dole. Moi drodzy, o wiele przyjemniej. Normalnie temperatura z 28 stopni, jest tak fajnie w porównaniu z tymi 36 na dole. Wow, jestem pod wrażeniem. Naprawdę. I to tak wszystko ładnie wygląda. No. Słuchajcie, wstęp tutaj kosztuje jakieś 35 euro za osobę i macie jeszcze masę atrakcji. A na Bali za przejście tylko szklanym mostem chcieli od nas 22 euro za osobę, także myślę, że nie jest drogo. Więcej na temat tej i każdej innej atrakcji znajdziesz w nadchodzącym odcinku, co warto zobaczyć w Wietnamie. Dlatego wiesz, subskrybuj ten kanał. No i nie można pominąć samego miasteczka Hoi An, w którym wieczorami lampiony rozświetlają ulice miasta, a na rzece można puścić za kilka wietnamskich dongów lampion, oczywiście z jakąś intencją. Make a wish, Natalia. Na tej ulicy, w tym dokładnie mieście, był swego czasu nasz bardzo, bardzo ulubiony twórca telewizyjny Antoni Bourdain. Nie wiem, czy kojarzycie, kto kojarzy, dajcie znać. Jadł na tej ulicy bułki, które się nazywają Banh mi, czyli taka popularna bagietka z różnymi nadzieniami, przeważnie z mięsem, z warzywami. 3 bułeczki są, 4 euro zapłacone. Zaraz powiem Wam, jak było. Idziemy gdzieś to zjeść. To jest rewelacyjne, moi drodzy. Bułeczka z zewnątrz chrupiąca, a w środku nasączona takim, nie wiem, rosołkiem, czy co oni tam dawali normalnie do środka. Pycha. Naprawdę spróbujcie koniecznie, jak będziecie w Hoi An. Za 9 dni w tym uroczym miasteczku, w bardzo fajnym hotelu, który ma naprawdę dobry standard. Była tam przemiła obsługa i pyszne śniadania. Cały pobyt tutaj w Hoi An, czyli hotel na tydzień czasu, plus skuter na tydzień czasu, plus kaski, które dodatkowo wynajęliśmy, bo w standardzie są tylko takie bardziej jak rowerowe, plus jakieś prania, które tutaj oddawaliśmy, wodę braliśmy sobie z barku hotelowego, jakieś piwko nawet było wzięte. To wszystko kosztowało nas 7 milionów dongów. Nie ma dużego lustra tylko. Minus. Link do tego hotelu znajdziesz na dole w opisie filmu. W mieście znajdziesz naprawdę wiele salonów oferujących masaże, a najtańszy jaki znaleźliśmy kosztuje tam $5. Zazwyczaj cena bez promocji wynosi 10-15 dolarów za godzinny masaż. Kto lubi odwiedzać salony spa w Polsce, chyba już wie, jakie są różnice. Jeśli to Cię jeszcze nie przekonało, że warto odwiedzić Wietnam, to zaczekaj na to, co nadchodzi dalej. Ruszamy w dalszą podróż. Na celowniku stolica Wietnamu, czyli Hanoi. Na lotnisku w Wietnamie, moi drodzy, można kupić oczywiście poduszkę pod kark do spania, ale też mrożoną rybę. To też duże miasto, ale tutaj zdecydowanie odczuwa się inny klimat niż w Saigonie. Witamy w Hanoi, stolicy Wietnamu. Jest tutaj ponad 7 milionów mieszkańców i około 5 milionów skuterów. To tutaj odwiedzamy mauzoleum Ho Chi Minha, gdzie można zobaczyć zabalsamowane ciało byłego przywódcy komunistycznego Wietnamu. Słuchajcie, moi drodzy, przyszliśmy właśnie przez ochroniarza, który nie wpuścił nas. Natalia, jak miała odsłonięty brzuch, zawinęła, zasłoniła i Ale mam już, taką genialną bluzkę, która po prostu... i już jest okej. Faceci w krótkich spodenkach jak najbardziej okej. Polecamy właśnie tutaj mieć długie spodenki, zakryty Brzuchy. brzuch. Moi drodzy, a poza mauzoleum Ho Chi Minha jest tutaj także jego muzeum, które w tej chwili znajduje się za nami. Oraz buddyjska pagoda. Ludzie tutaj są naprawdę niesamowici. Widząc Europejczyków zagadują, czasami łamanym angielskim, ale próbują. Uśmiechają się, a Natalia nawet stała się gwiazdą i ludzie zaczęli się ustawiać, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie. No bardzo często tutaj nas ludzie zaczepiają, żeby sobie po prostu porozmawiać. Młodzi ludzie, dzieci w sensie, uczą się angielskiego, czyli nauka angielskiego zaczyna się robić tutaj coraz bardziej chyba popularna. Bardzo dobrze, bo w wielu miejscach jest strasznie ciężko dogadać się po angielsku, także tylko na plus. Where are you from? Poland. This one? Green. Yes. This one? Blue.
Spacerując ulicami miast, co jakiś czas trafiamy na czerwone flagi z sierpem i młotem. Najwięcej ich widzimy właśnie w Hanoi. No i kochani, witamy na tej jakże popularnej instagramowej ulicy z torami, czyli Train Street w Hanoi w Wietnamie. Za dobę w naprawdę fajnym hotelu w centrum miasta z bardzo smacznymi śniadaniami płacimy po zniżce bookingu około 114 zł. To właśnie połączenie atrakcji, widoków, jedzenia, ludzi i kosztów tego wszystkiego tutaj na miejscu powoduje, że chce się odwiedzić ten kraj. Patrzcie, fryzjer na samym praktycznie przejściu dla pieszych. To jest mega. Tego jeszcze nie widziałem. Tutaj na każdym kroku coś zaskakuje. Nigdy do końca się nie wie, co pływa w lokalnej pho albo z czym dokładnie jest ta banh mi. Ciekawe. Nie mam pojęcia, z czym to jest. To jest jakaś mielonka. Nie wiem, co to za warzywa, ale zaje fajne. Jakieś 2 godziny jazdy autobusem dalej dojeżdżamy do miejsca o nazwie Halong Bay. Ładnie tu wygląda, ale jakoś tak pusto w tym Halong Bay. Jakoś tak pusto, jak byliśmy w Doha na początku Ramadanu. Nie wiem, co to się dzieje, czy to jest jakoś poza sezonem to miasto. Moi drodzy, jedyna otwarta restauracja w regionie. Obiad w tej fancy restauracji. 2 dania i nie byliśmy w stanie zjeść. Zobacz, Natalia. Jeszcze mamy jedno praktycznie na wynos, można powiedzieć, z tych 2 się zrobiło. I zapłaciliśmy za całość 320 000, czyli 12,5 euro w takiej fancy restauracji. Ale to było śmieszne doświadczenie. Czy my jesteśmy na jakimś planie filmowym? Czy o co tutaj chodzi? Normalnie pusto. Wszędzie pusto, a jest już po południu. Takie całe jakby wybudowane osiedle, same hotele, na dole wszystko praktycznie puste. Tu są tylko hotele i to niektóre są jeszcze chyba nawet nie otwarte, tak jak tutaj. Zobaczcie, to dopiero coś remontują, ale w ogóle to wygląda jakby ktoś po prostu wybudował całe osiedle i dopiero zaczęto to jakoś osiedlać, czy jakby użytkować niedawno. Jest sklep, hotel jest obok. Link Mart, a tu Link Hotel. No, jest sklep, jesteśmy uratowani. Hello, ciao. Tak mało ludzi, że pan dopiero włącza światło w sklepie, jak ktoś wchodzi. Widzieliście to? Moi drodzy, wiecie jak się czujemy trochę w tym miejscu? Jakbyśmy dotarli gdzieś na skraj Matrixa, gdzie jeszcze Matrix nie zdążył wgrać wszystkiego do końca. Jest niedokończone po prostu. Tak to tutaj wygląda. Tu gdzieś coś budują, tam gdzieś coś remontują niby, ale nie wiem dla kogo, bo tutaj nie ma ludzi. To są puste ulice. Nikogo na nich praktycznie nie widać. Po prostu wygląda to, jakby ktoś wszystko przygotował, ale zapomniał tam wprowadzić ludzi, czy też używając wcześniejszego porównania do Matrixa, wgrać ludzi. Moi drodzy, wietnamska impreza, wietnamska muza. Najlepsze, że tutaj nikogo nie ma. Ta muza gra dla mnie chyba. Dla tego pana, co sobie tam piłuje. Jednak najważniejszym przeżyciem w tej części Wietnamu jest wycieczka statkiem pośród malowniczych wysepek Zatoki Halong. Drodzy, Zatoka Halong Bay jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Piękne, wapienne góry. Wyłaniające się ze szmaragdowych wód, no może nie dzisiaj, Szmaragdu tutaj dzisiaj nie ma, no ale to nieco w innych odcieniach, ale wyłaniające się piękne wapienne skały, tworzące takie wyspy, a jest ich około 2000. Zatoka Halong od 1994 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To właśnie podczas rejsu po Zatoce Halong poznajemy bardzo sympatycznego Amerykanina pochodzenia azjatyckiego, który wraz z żoną dużo podróżuje po Azji i świecie. Przy naszym stoliku poznajemy jeszcze 2 młodych chłopaków, którzy okazują się być Rosjanami. Po krótkich rozmowach potępili, co robi ich kraj i powiedzieli, że nie mają zamiaru tam wracać, a już od 5 lat mieszkają poza Rosją. Moi drodzy, próbujemy, właśnie poczęstowali nas tutaj ludzie, z którymi płyniemy rejsem, takimi choco pie. Choco pie są to oryginalne z Korei słodkości, które są bardzo smaczne. Marshmallow z biszkoptem w czekoladzie. Bardzo dobre. Amerykanin przy naszym stoliku zaczyna opowiadać, że Wietnam bardzo szybko się rozwija. Między innymi dlatego, że przez spory handlowe Chin z USA bardzo dużo firm szuka alternatyw do przeniesienia produkcji i wiele z nich wybiera właśnie Wietnam. Więcej o tym znajdziesz we vlogach na naszym kanale vlogowym i innych filmach z Wietnamu. Hey girls, say hello Poland!
Ostatnie miejsce, o którym chcemy opowiedzieć i które było naszym ostatnim punktem przed wyjazdem z Wietnamu, było Ninh Binh. Góra Smoka i piękne jaskinie. Niektóre długie na setki metrów, przez które można przepłynąć łódką, to miejsca, które na pewno zapamiętamy do końca życia. To miejsce jest nazywane Małym Chińskim Murem i znajduje się właśnie tutaj w Wietnamie. Także macie taką małą namiastkę tego, co Was czeka w Chinach. No i jest pięknie, piękny widok na Tam Kok, czyli tam też możecie sobie popływać łódeczką. No i popatrzcie na ten widok, pola ryżowe, natura, góry I smoki. i smoki. Tego, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy w Wietnamie, nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Dlatego Wietnam powinien odwiedzić każdy, kto kocha podróże i poznawanie nowych miejsc. Drodzy, a dzisiaj opowiem Wam, dlaczego warto odwiedzić Wietnam tak szybko, jak tylko się da. Od Amerykanina azjatyckiego pochodzenia, poznanego na statku w Zatoce Halong, który od lat robi w Azji interesy i mieszkał wiele lat zarówno w Chinach, jak i w Wietnamie, mówi, że Wietnam przypomina Chiny sprzed 30 lat. Chiny też kiedyś miały więcej dzikości i takiej swobody, jak to ujął. Wietnam ma właśnie taką dzikość, której nie da się opisać. To trzeba poczuć. Wietnam jest w tej chwili najszybciej rozwijającą się gospodarką w Azji. Zaczyna tworzyć swoje samochody elektryczne. Firma VinFast wchodzi na giełdę papierów wartościowych w USA. Kraj z pewnością będzie się zmieniał, a wraz ze zmianami pewnie straci część swojej autentyczności i tej dzikości. Już teraz widać, jak ekonomicznie rozwarstwione jest społeczeństwo. Ogromne wieżowce, piękne wille, jachty, drogie samochody. Z jednej strony Mercedesy, drogie kurcze samochodziki, a z drugiej bieda. I biedne starsze panie, które sprzedają owoce lub zupę prosto z kanki z roweru, albo smażą pyszne pączki na ulicy, które sprzedają później za grosze. Miło jest słyszeć, że wraz z rozwojem kraju coraz więcej mieszkańców Wietnamu wychodzi ze skrajnej biedy. To naprawdę świetna wiadomość. Jednak wraz z rozwojem zaniknie część tych niesamowitych rzeczy, które można tu teraz zobaczyć i spróbować. Jak widać, ruch sporawy, nawet na chodnikach. No i przy tym przyjdą też większe koszty odwiedzenia tego kraju. Więc jeśli myślisz o odwiedzeniu kiedyś Wietnamu, być może warto zrobić to jak najszybciej. A tutaj, moi drodzy, sam Ho Chi Minh, czyli postać, od której zostało nazwane to miasto. A jeśli jeszcze decyzja o odwiedzeniu Wietnamu jest przed Tobą, to zobacz ten film, w którym pokazujemy naszą miesięczną podróż przez ten piękny i jakże zróżnicowany kraj. Film już jest widoczny na ekranie, także do zobaczenia tam. Cześć!